Cześć! Zapraszam Was do mojej pierwszej YouTube'owej produkcji. Na tym filmiku chciałem Wam pokazać, jak naprawiam buty po spotkaniu z asfaltem. Buty do wrotkarstwa szybkiego, bo jak wiadomo, asfalt to jest największy wróg każdego wrotkarza. Mam nadzieję, że Wam się ta wiedza na coś przyda, a jeżeli nie, to że chociaż przyjemnie będzie się oglądało. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików i zapraszam do oglądania. No i właśnie takie buciki dostałem od kolegi ze Skates to City i tutaj mamy obcierkę, a jeszcze kilka małych w innych miejscach. I trzeba coś z tym zrobić. W tym przypadku zrobimy tutaj sobie łaty. I użyjemy sposobu, którego nauczył mnie taki wiekowy szewc z Torunia. Bardzo prosta sprawa. Bierzemy taśmę malarską, taką maskującą. Naklejamy sobie na miejsce, gdzie chcemy później przykleić łatę. I zaraz odrysujemy kształt tej łaty. Później będzie łatwo to sobie przenieść na dowolny materiał. Trochę cały proces przyspieszymy, bo jest to długa i dosyć żmudna praca. Odklejamy taśmę, no i tutaj widzicie, jaki kształt będzie miała nasza łata. I przyklejamy na gumę węglową, z której tą łatę zrobimy. To jest taka guma przeznaczona na podeszwy butów wizytowych. Bardzo fajny materiał, bo ma taką sympatyczną, szczotkowaną strukturę z jednej strony. Co prawda ta strona służy do przyklejenia, ale ja jej używam na zewnątrz. Po prostu mi się podoba. A drugą stronę i tak sobie wyszczotkujemy. Teraz trzeba wyciąć. Trochę magii montażu i mamy gotową łatę. Jeszcze jakieś dopasowanie, pewnie drobne korekty kształtu. No dokładnie tak. Odrysowujemy sobie mniej więcej umiejscowienie, tak żeby później móc łatwo przykleić. I gotowe. Teraz będziemy sobie wycinać drugą łatę. Odbicie lustrzane pierwszej, żeby były identyczne. Nawet jeżeli drugi but nie jest przytarty, to warto od razu zrobić obydwa, tak żeby one wyglądały podobnie. Poza tym w związku ze swoim przeznaczeniem na podeszwy butów, te gumy węglowe są bardzo odporne na ścieranie i w przypadku jakichś przyszłych przycierek doskonale zabezpieczają but i nie trzeba ich wymieniać, tylko po prostu przetrzeć czarną pastą, żeby tą przycierkę zamaskować. No i już powoli mamy drugą nakładkę gotową. Teraz jeszcze sobie ją dopasujemy do buta. Lekkie sprzątanie na stanowisku pracy i możemy zmatowić jej odwrotną stronę, żeby później dobrze się przyklejała.
Krążek hokejowy to bardzo przydatna rzecz, używam go do wielu rzeczy, w tym przypadku jako podkładkę. I teraz możecie zobaczyć, jaka jest różnica. Tutaj po lewej stronie ta niestarta. Na niej na pewno klej by się nie trzymał i po prostu można by było bez problemu oderwać tą łatę od buta. I poleciało. Sanepid patrzy, więc trzeba trochę posprzątać. I w zasadzie można przystąpić do klejenia. Wygląda nieźle. Teraz po wypozycjonowaniu trzeba jeszcze odrysować kształt, tak żeby później klejem nie wyjeżdżać poza obrys tej łaty, żeby to ładnie wyglądało. Do klejenia używam szewskiego kleju poliuretanowego. Można go kupić w dużych puszkach, natomiast ja wolę tubkę ze względu na praktyczność nakładania. Ale przed klejeniem jeszcze trzeba odtłuścić powierzchnię i tutaj z pomocą przychodzi izopropanol, odrobina na mikrofibrę i przecieramy powierzchnię. Teraz sobie przetrzemy łaty, później buta. Można nanosić klej. Dosyć cienką warstwę, wtedy on się lepiej trzyma. Ten klej ma jeszcze taką zaletę, że po całkowitym wyschnięciu przestaje się kleić i można go repozycjonować na bucie. To daje dużo więcej opcji. Teraz musimy posmarować drugą stronę, czyli powierzchnię buta, ale żeby to zrobić dosyć precyzyjnie, to ja sobie tutaj przygotowałem taki patyczek bambusowy, zastrugany na płasko na końcach. O, ponownie przydaje się krążek i ścięty pod kątem 45 stopni. To mi pozwoli dokładnie nanieść ten klej. Jeszcze oczywiście przetarcie izopropanolem. Jakieś tam delikatne korekty powierzchni, tak żeby ona była gładka, żeby spod spodu nie było widać jakichś górek dołków. I możemy nanosić klej. Najpierw na środek mniej więcej tego zaznaczenia, które wcześniej wykonałem, a później rozciągniemy go jakby na całą powierzchnię tym patyczkiem. W miarę dokładnie staram się dojeżdżać do krawędzi. Później jak zobaczycie, jeszcze i tak te krawędzie sobie podkleimy. No i teraz po wyschnięciu znowu pozycjonujemy sobie nasze bamperki.
Jak widzicie tutaj ta łata, guma zupełnie się nie trzyma buta. I żeby ona nam złapała, trzeba ją podgrzać. Tylko przy podgrzewaniu trzeba już wtedy uważać, bo po delikatnym nawet podgrzaniu ona przylega do powierzchni, te powierzchnie się łączą ze sobą i już praktycznie nie da się ich oderwać. Więc tutaj już musimy być dosyć precyzyjni. Teraz wystarczy mocno docisnąć, tak żeby w każdym punkcie guma przylegała do buta i wtedy będzie to połączenie najmocniejsze. No i od razu to dużo ładniej wygląda. Tutaj brzegi jeszcze mamy niepodklejone i tym zajmiemy się za chwilę. Odrobinę kleju wyciskam znowu na krążek i teraz tym zaostrzonym patyczkiem będę już precyzyjnie nanosił klej na brzegi. Klej jest o tyle fajny, że z większości materiałów, czy to skór sztucznych, czy licowych, można go bez problemu zetrzeć, bez zostawienia śladów na powierzchni skóry. Aczkolwiek zdarzyły mi się takie materiały, które ten klej rozpuszczą. I znowu odkładamy do wyschnięcia. Po jakichś 10-15 minutach podgrzewamy sobie brzegi i tak samo jak wcześniej dociskamy. Gotowe. Prawda? Całkiem ładnie to wyszło. I można przystępować do robienia drugiego buta. Myślę, że już Wam oszczędzę słuchania mnie. Tutaj jeszcze sobie zrobiłem na backstage'u łaty z drugiej strony, także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Myślę, że wyszło całkiem fajnie i but jest zabezpieczony na długie lata. Mam nadzieję, że Wam się na coś przyda ten filmik. Może sami sobie wykonacie takie naprawy. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie.